Partnerem dzisiejszego odcinka jest Yokohama, japoński producent opon premium. Szanowni Państwo, moi drodzy, mam nadzieję, że od razu na samym początku tego odcinka udało nam się pokazać owo nokautujące piękno górskiej Rumunii. Jesteśmy dość wysoko, jesteśmy w słynnym kurorcie Poiana Brasov, na jego peryferiach. Tutaj już błękitne niebo, ale mgła się jeszcze gęsto snuje. Miasto, które jeszcze pokażemy, leżące w dole, kompletnie mgłą zasnute. Ale my tutaj jesteśmy w masywie Postavaru. Tam było widać ośnieżone szczyty gór Bucegi. Gdzieś tam jest Sinaja, czyli owa słynna górska, rumuńska, królewska rezydencja. A my zaczynamy od miejsca, które jest związane z kulturą tego kraju, z kulturą górską, z kulturą pasterską. Nazywa się Sergiana. To była kiedyś wielka bacówka, czyli miejsce, gdzie spędzano stada owiec, gdzie owce dojono i gdzie robiono sery. Już w czasach komunistycznych powstała tutaj restauracja, ale ona potem podupadła, zamknięto ją, a teraz całość niezwykle pieczołowicie odnowiono. No, wspaniałe widoki. Mgła powoli tu ustępuje i to jest pierwszy teren narciarski przy mieście. Tam widzimy już ośnieżone szczyty, tak jak w Alpach. A tutaj mamy ową wspaniałą, karpacką, drewnianą architekturę. Oryginalną w dodatku. Ale z punktu widzenia gastronomicznego najważniejsze jest to, co w środku. Filozofia Sergiany jest następująca. Większość tego, co podajemy gościom, produkujemy sami. No tutaj mamy wystawę ilustrującą najważniejsze miejscowe składniki kulinarne. Bardzo jesteśmy wysoko, w górach, więc jakie zboże udaje się tutaj najlepiej? Kukurydza, stąd miłość miejscowych do mamałygi. Obok suszy się czosnek, bardzo istotna rzecz. Tutaj suszy się papryka ostra, która też jest bardzo ważną miejscową przyprawą. Ale najważniejsze rzeczy spoczywają w lodówkach. Jak nazywamy miękki owczy ser po polsku? To bryndza. Bryndza. A jak jest w ogóle ser po rumuńsku? Bryndza, moi drodzy. I to są właśnie przeróżnego rodzaju bryndze. Afumat oznacza ser wędzony. Tutaj mamy taką miękką bryndzę według naszej terminologii, która jest w takich cylindrach z kory drzewa. Sery. Teraz, żeby mięso w takim miejscu jak to, w górach, w bacówce, było dłużej świeże, trzeba było je wędzić. Stąd wiele rzeczy w Rumunii jest wędzonych, nie tylko kiełbasy, ale również surowe mięso się wędzi i jeśli chcecie kupić świeże wieprzowe żeberka czy świeżą, niewędzoną golonkę, to jest z tym naprawdę problem. No, tradycja. No i właśnie tutaj mamy takie rzeczy, czyli mamy wędzone żeberka, mamy wędzoną słoninę, mamy wędzone polędwice wieprzowe, mamy kiełbasy, no mamy mnóstwo rzeczy. I rzecz jasna, tego wszystkiego można na miejscu spróbować. Stół prawdziwie królewski, choć tak naprawdę jest to stół pasterski, karpacki, no ale monumentalna rzecz. Zacznijmy od przystawek. Te są charakterystyczne dla całej Rumunii, nie tylko dla tego regionu. Zakuska, tak, macie rację, etymologia nazwy jest słowiańska. To jest coś nieco
podobnego do ajwaru. Bazą jest papryka, można dodać tutaj bakłażany, może tu być cebula, w tym wypadku są w tym również grzyby. To z kolei jest czymś takim, co i w Grecji znajdziemy, ale i w Magrebie. To jest pasta z bakłażanów. Bakłażany pieczone i następnie zmiksowane. Do tego cebulka. To natomiast jest coś również nieco greckiego, ale jakże rumuńskiego. To jest pasta z fasoli. I mamy takie trzy wspaniałe rzeczy. Mamy mnóstwo takich wspaniałych rzeczy. To są tu na miejscu wypiekane chleby. Ten jest jeszcze letni. Nie ma do tego noża, bo to się robi właśnie w ten sposób. To się po prostu dłońmi drze i je. Z czym? Sery. Najważniejsze są tutaj sery. Nie będę próbował wszystkich i o wszystkich opowiadał, gdyż spędzilibyśmy tutaj zbyt wiele czasu. Zajmijmy się dwoma najważniejszymi rodzajami. Brynza de Burdów, czyli coś, co Wam pokazywałem w lodówce, coś, co jest najbardziej zbliżone do brędzy w naszym rozumieniu. Czyli stosunkowo miękki ser, który da się rozsmarowywać, który właśnie w takich kręgach drewnianych dojrzewa. I drugi ser to jest kaszkawał. Kaszkawał, który jest również materią do miejscowego dania. Kaszkawal pané, czyli kawały takiego sera się w cieście otacza, panieruje i smaży. Ale w tym wypadku akurat ten kaszkawał, moim zdaniem, jest za dobry na to, bo to jest bardzo, bardzo intensywny i dojrzały ser. No dobra, zacznijmy od brędzy, a nawet bez chleba. Chleb za chwilę. Topi się w ustach. Jest cystołowca. To jest brędzowy, absolutnie mal wspaniały ser. W kategorii brędz to jest po prostu Oskar brędzowy. Dobra, muszę przepłukać usta. Czym będę przepłukiwał usta? No rzecz jasna, kwaśnym mlekiem. I teraz kaszkawał. Nie wiem, czy do nas docierają rumuńskie kaszkawały. Muszę to sprawdzić. Zupełnie inny styl. Tutaj mieliśmy takiego pasterza okrytego owczym kożuchem w owym charakterystycznym nakryciu głowy z drągiem, a tutaj mamy już elegancję, tutaj mamy wymuskanie, tutaj mamy orzechowy smak. To jest rzecz, która w smaku przypomina najlepsze górskie włoskie sery na przykład. Świetna. Mięsa. Mnóstwo tego. Kiełbasa z jelenia. Salceson tutaj. Tutaj leberka. Proszę, to jest ona. No i do tego do pogryzania na przykład cebulka i chleb. Dobra, wezmę trochę tego chleba razem z leberką, gdyż jeśli mam leberkę dobrą, to szynka może się schować. Czy ta jest dobra? Jak człowiek takie rzeczy widzi i takich rzeczy próbuje, to też chciałby być karpackim pasterzem. Jeśli chcecie jeszcze jednego argumentu, by pokochać kuchnię rumuńską, to już nim służę. Otóż mało jest krajów poza naszym, gdzie spotykałoby się takie bogactwo zup. Tutaj zupy określa się mianem dwóch terminów.
Otóż jest to albo supa i to jest najczęściej coś, co pochodzi ze środkowej Europy, wpływy wiedeńskie i tak dalej. Ale są też rzeczy zupne określane mianem ciorby, ciorba. Ciorba to jest rzecz najczęściej gęsta, dość często mająca tureckie korzenie, tutaj przerobiona na rumuńską modłę. I mam przed sobą zestaw wspaniałych sup i ciorb. To jest tylko oczywiście maleńki fragmencik tego bogactwa, no ale skupmy się na tym, co mamy. Coś, co z mojego punktu widzenia jest najmniej interesujące, no bo to jest po prostu supa w miejscowym rozumieniu, czyli krem jarzynowy przecierany, podawany razem z grzankami. To jest już ciorba na bazie kurczaka. Spójrzcie na kolor tej skórki tutaj. Tak, to jest domowy kurczak i to jest odpowiednik miejscowy no, czegoś, co my nazywamy rosołem z makaronem, bo mamy tutaj takie oto urocze w środku domowe kluski. Dajcie mi teraz tego spróbować. Jest to rosół, ale podkręcony pomidorami oraz estragonem. Coś, co bierze się wprost z tureckiej kuchni, mianowicie szkembę albo też iszkembę ciorba. To jest to, czyli słynne rumuńskie flaczki. One w kuchni tureckiej są gotowane i wykańczane jogurtem, a potem masłem z papryką i podaje się do tego ocet z czosnkiem. Tutaj to jest rzecz jasna gotowane w śmietanie. Jest jeszcze ekstra dodatek śmietany, o właśnie tutaj, i nie ma owego octu z czosnkiem, czosnek jest już w środku, jest do tego ostra papryczka. I teraz się tego trochę urywa dłońmi albo kroi i to jest coś, co po prostu ubóstwiam. Lekko kwaśne, bardzo czosnkowe, nie trzeba już doprawiać tego ekstra czosnkiem. Wspaniałe flaczki. To i to są sąsiedzi, czyli zupa fasolowa robiona na bazie wędzonej wieprzowiny, najczęściej żeberek, bardzo gęsta i do tego kawałki cebuli. To się wszystko razem je. Spróbuję na razie samego płynu z odrobiną fasoli. Tak, super, też estragon w środku. To jest zupa robiona na bazie jagnięciny, coś w rodzaju takiego ekstraktu jagnięcego. Delikatna, z pietruszką, bardzo wyraźny aromat jagnięcy. No i jeszcze jedna rzecz, cielęca, ale zobaczcie, na czym robiona. Tak, to jest cielęcy ogon, czyli to jest po prostu zupa ogonowa, oxtail soup. No tylko, że tak się oczywiście nie nazywa. Również estragon. Moi drodzy, tutaj uchyliliśmy zaledwie rąbka zupnych miejscowych wspaniałości. Tak, jeśli ktoś żywi się głównie zupami, to jest miejsce dla niego. Stoję pod zamkiem Bran, jednej z największych atrakcji turystycznych całej Rumunii. Tak naprawdę wszyscy niemal z automatu kojarzą tę budowlę z hasłem Dracula. O co chodzi z tym Draculą? No, chodzi tak naprawdę o dwie różne sprawy. Po pierwsze, postać historyczna, Vlad Tepes, Vlad Palownik, miejscowy gospodarz, który rzeczywiście był tutaj, nie wiemy ile razy. Ale zaraz za tym zamkiem mamy jedną z karpackich bram i mamy granicę pomiędzy Wołoszczyzną a miejscem, w którym jesteśmy, Transylwanią. No i to była bardzo ważna, strategiczna budowla. No więc Vlad Palownik, ale też powieść Brama Stokera, Irlandczyka z końca XIX wieku,
który tutaj nigdy nie był, ale na podstawie opisów, rycin, akcję Drakuli, księcia ciemności, wampira umieścił właśnie w tym transylwańskim zamku. No, Karol May też nigdzie nie był poza Niemcami, a jednak przygody Winnetou wyszły spod jego pióra. W każdym razie te dwie sprawy się tak na siebie nałożyły, że wszyscy wiedzą, że jak Dracula to Bran, a jak Bran to Rumunia. Jeśli mówimy o historii, tej prawdziwej, no to ów zamek był przez długi czas we władaniu braszowskich mieszczan, no bo mieliśmy tutaj szlak handlowy z Wołoszczyzny do Siedmiogrodu, z Wołoszczyzny, ale i z innych fragmentów Imperium Osmańskiego. No i tutaj pilnowano pobierania podatków. W końcu w dwudziestoleciu międzywojennym była to letnia siedziba królowej Marii, królowej Rumunii. Tak czy inaczej, najważniejsze jest hasło Dracula. Ogromny zamek, zwiedzanie z przewodnikiem ładnych kilka godzin. Jak będziecie w Rumunii, nie pomińcie tego. Jeśli po wizycie na zamku nie jesteście jeszcze dostatecznie przestraszeni, to tuż pod zamkiem działa pałac strachów. Who disturbs my rest? I sense the living. Welcome to hell. To już chyba koniec. Tutaj spoczywa Vlad Dracul. Kącik partnerski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest japoński producent opon premium, firma Yokohama. To firma o przeszło 100-letniej tradycji, która dostarcza na rynek opony cieszące się opinią niezawodnych, bezpiecznych i komfortowych. Ma 3 linie główne opon. Linia Advan to jest ta, na której jedziemy, bo firma Yokohama jest partnerem zarówno tego odcinka, jak i całej naszej intensywnej rumuńskiej samochodowej podróży. Więc owa linia Advan jest przeznaczona dla aut o sportowym charakterze. Linia Blue Earth to są opony, które łączą w sobie osiągi z ekologią, gdyż opony te są produkowane z dodatkiem naturalnych polimerów naturalnego pochodzenia. I w końcu trzecia linia, Geolandar, to linia przeznaczona dla samochodów o napędzie 4x4 o charakterze terenowym. I opony z tejże linii są testowane między innymi w trakcie rajdu Dakar. Koniec kącika partnerskiego. Szanowni Państwo, pan Janusz Szaliński, konsul RP w Rumunii. Panie konsulu, widząc jaką popularnością zaczęła się cieszyć Rumunia wśród turystów z Polski, to jest pewnego rodzaju novum, to mniemam, iż ma pan pełne ręce roboty. Zgadza się. I to jest progresywnie od kilku lat. Ja jestem konsulem 6 lat już teraz w Braszowie. Mam jeszcze 10 województw oprócz tego. Aha. Także jak zaczynałem, to wydaje mi się, że może 10% było tych turystów z Polski, co jest teraz. Także to z roku na rok się powiększa. Po prostu Polacy odkrywają Rumunię. Rumunia jest warta, żeby przyjechać, Rumunia jest warta, żeby ją odwiedzić. Ale trzeba ją, dla wielu konieczna jest pierwsza wizyta, no bo tak sobie myślą, Rumunia, ale jak raz przyjadą,
to potem wariują ze szczęścia i wracają. Dokładnie, bo stereotypy w Polsce o Rumunii, jeżeli chodzi o Rumunię, nie są pozytywne. Raczej wydaje się, że ona została gdzieś tam w tyle jeszcze za czasów Ceausescu. To jest niezwykle prężnie rozwijający się kraj. Oczywiście, ten kraj się rozwija, a jeżeli chodzi o Braszów, to naprawdę Braszów. ja obserwowałem ten Braszów, jak się odbudowywał od samego początku. W tej chwili to jest naprawdę europejskie miasto. Ale to jest nie tylko, że europejskie miasto, bo jest europejskie, ale jest to jedno z najpiękniejszych miast, w jakich w ogóle byłem. No bo samo położenie, fakt, że to średniowieczne miasto, na razie mogę o tym dużo opowiadać, bo myśmy jeszcze Braszowa nie pokazywali, Tak. gdyż rano była tam mgła, dopiero tam jedziemy. Dzięki temu położeniu w kotlinie, te nowe rzeczy, którymi się psuje stare miasta, nie tylko w Rumunii, również w Polsce i wszędzie indziej na świecie, czyli bloki, kominy, fabryki, to jest wszystko gdzie indziej, nie widać tego ze starego Braszowa praktycznie. Tak, tu widać naturę i widać te góry, piękne Wspaniałe Karpaty. miejsce. Ale turyści z Polski dotychczas przyjeżdżali tutaj głównie autokarami, może pociągiem, samochodami, a zdaje się, że między innymi za Pana sprawą będą tu również przylatywać samolotem bezpośrednio. Tak. No, chciałbym powiedzieć, że za moją sprawą dużo ludzi się nad tym pracowało, jak najbardziej. Mamy w tej chwili lotnisko, które rozwija się dość prężnie. Ja oczywiście od samego początku walczyłem, żeby to lotnisko miało współpracę z Polską bezpośrednio i pracowaliśmy z LOT-em nad tym, żeby stworzyć loty pomiędzy Braszowem i Warszawą. Jeszcze ich nie mamy, ale już będziemy mieli od marca do Katowic. Tak, Katowice, Braszów będzie połączenie. Może następny będzie Kraków i Warszawa. Taką mamy nadzieję. Absolutnie wspaniale. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się istotna. Średniowieczne miasto Braszów, średniowieczne miasto Norymberga, średniowieczne miasto Kraków. Norymberga i Braszów to są miasta partnerskie. Kraków i Norymberga to są miasta partnerskie. Gdyby jeszcze ten trójkącik połączyć, robiąc Braszów miastem partnerskim z Krakowem, czy to nie byłoby Zgadza się, przyjemne? to jest akurat następny projekt, nad którym też pracujemy już jakiś czas, żeby połączyć Kraków z Braszowem, żeby zrobić jakąś współpracę, jakieś partnerstwo. To znaczy i gospodarcze, i kulturalne, dlatego że te obydwa miasta mają dużo wspólnego. Mówiąc o historii od czasów mediewalnych do Jasne, że czasów mają. II wojny światowej i w tej chwili Polacy odkrywają Rumunię od nowa. No to ja panu obiecuję, że będę chodził po Krakowie z takim transparentem. Żądamy partnerstwa z Braszowem. Byłoby wspaniale. A mówiąc poważnie, jeśli mogę się w jakikolwiek sposób w to włączyć, to zrobię to z największą przyjemnością. Bardzo bym był wdzięczny. Serdecznie dziękujemy za gościnę, bo jeszcze tego Dziękuję nie powiedziałem. za wizytę Jesteśmy u pana konsula. i zapraszam, Jesteśmy we Włościach pana konsula. Nie zamek jest jego, ale to miejsce, w którym siedzimy, ten lokal, to jest jego. Więc pamiętajcie, zaraz przy zamku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan konsul musiał już udać się do swoich obowiązków, ale ja jeszcze tutaj przez chwilę zostanę, no bo wybrałem kilka rzeczy z tutejszego menu, oczywiście kierując się głównie lokalnością. No i tak, moi drodzy, mititei vel mici, czyli niemal to samo, co cevapi w Chorwacji, cevapcici, czy też kebabczeta w Rumunii. No, z tureckiej tradycji wiodące się takowe kiełbaski z mielonego mięsa, pieczone na ruszcie. Do tego w Rumunii zawsze podaje się musztardę. W Serbii dostalibyście do tego ajvar. To jest bulc. To jest bardzo specyficzny rodzaj mamałygi. Mianowicie jest ona robiona z dodatkiem sera. Widzicie owo piękne wnętrze. To czasami jest taka wielka kula, ale czasami robi się też z tego takie małe kulki. Trudno powiedzieć, czy to jest kasza kukurydziana z serem, czy też ser z kaszą kukurydzianą. Zależy od proporcji. To jest coś niezwykłego, moi drodzy. Pastrama, pasturma, basturma, różne są słowa w różnych krajach na to, ale z reguły zawsze o to chodzi. To również w Armenii, w Turcji jest robione i podawane, ale tutaj w Rumunii prawdziwa jest barania. I najlepiej, kiedy owo mięso wcześniej zamarynowane, uwędzone i suszone pokroi się na bardzo cienkie plasterki, a następnie podpiecze. Tak to jest właśnie tutaj podawane. Do tego
zwykła mama łyga, czyli bez sera. I nie pieczona na ruszcie. Bulc, jak widzicie tutaj po tych śladach, był robiony metodą gratar, czyli po prostu pieczony na ruszcie. No a tutaj nasz dobry znajomy ciolan, nie mylić z cioranem, ciolan, golonka, wędzona wcześniej, a następnie duszona i do tego kapusta. Czy kapusta kiszona, czy słodka, to zaraz wam powiem. Na razie trochę tego. Świetne, niezwykle intensywne w smaku, doskonałe. Teraz kapusta zgodnie z obietnicą. Ja myślę, że to jest mieszanka i takiej, jest lekko kwaskowa, doskonała, ale michi, żeby to było dobre, to musi być soczyste. Pamiętam, jak pierwszy raz jadłem to do szkoły jeszcze nie chodząc, jak przejeżdżaliśmy przez Rumunię samochodem w drodze do Bułgarii i to był mój pierwszy kontakt w życiu z tą rodziną jakże liczną posttureckich kiełbasek z mielonego mięsa na ruszcie pieczonych. Na razie bez musztardy. Soczyste, świetne. Gdyby ktoś uznał, że ma problemy gastryczne, to niemal z automatu na stole pojawia się dzbaneczek pełen cójki, czyli lokalnej śliwowicy. Moi drodzy, tak tu jest. Możecie wybrać. Możecie najpierw zwiedzać Zamek Bran, potem zjeść. Ja bym wszakże zjadł najpierw, potem zwiedzał. Wtedy tracimy kalorie, a potem jeszcze czymś dopełnił. O tak. Bulc. Słońce już nisko, ale wreszcie jest i tu. Mgły z dolin ustąpiły, więc zjechaliśmy z gór, by pokazać wam owo obłędnie piękne miasto. Pierwsze zapiski historyczne z czasów średniowiecznych nazywają ów gród Korona. To nazwa łacińska. Sasi, którzy ów gród założyli, mówili i mówią nadal na to miasto Kronstadt. Nazwa węgierska, a Węgrzy też tu mieszkali i mieszkają, to Braszo. Po rumuńsku to Braszow, w końcu po polsku to Braszów. Niezwykle ważny kiedyś gród. Gród nazywany przez Niemców po prostu miastem na wschodzie. Symbol owej niezwykłej siły saskiej cywilizacji. Miasto w dodatku, mimo że przez Rumunię przechodził front i I i II wojny światowej, to miasto nietknięte przez owe działania wojenne. W dodatku ostatnimi laty pieczołowicie odnowione. To jest zachwycająca, średniowieczno-renesansowa przestrzeń. A to jest rynek, no naprawdę niebagatelny. Braszów ma szczęście, bo niewiele jest miast tak położonych. Mamy starą substancję miejską i niemal ze wszystkich stron zbocza górskie. No zobaczcie, ta uliczka się kończy i dalej już nie można było nic wybudować. Tak jest tutaj z 3 stron. Dzięki temu współcześni nie mogli tutaj wsadzić tych bardzo brzydkich rzeczy, które widzimy w innych miastach. Nie ma tutaj bloków, nie ma tutaj żadnych kominów, nie ma tu fabryk. Nowe miasto jest tam dużo dalej i tego w ogóle stąd nie widać. To wszystko, czyli ta przestrzeń, która tu była, została wypełniona w dawnych czasach i to jest muzeum, żyjące muzeum na świeżym powietrzu, niemal bez współczesnych architektonicznych wtrętów. Miasto może również pochwalić się jedną z najwęższych ulic w Europie. To nie jest jakieś zwykłe przejście pomiędzy domami, to jest normalna ulica, uliczka, jeśli myślimy o szerokości tejże arterii. Strada Sfori, albo też Fadengasse, czyli ulica Sznurkowa.
A po co ją kilkaset lat temu zrobiono? No, ludzie byli mądrzy również kiedyś. Chodziło o to, by jeśli coś się pali po jednej stronie, to z drugiej strony mogli jak najszybciej w miejsce pożaru dotrzeć strażacy. A my w tej chwili idąc nią, mimo że centrum jest tam, dotrzemy zaraz do krańca miasta wyznaczonego przez górskie zbocze. No i właśnie w ten sposób, delikatnym spacerem, dotarliśmy do końca historycznego Kronstadtu. Zobaczymy dwie owego historycznego jądra granice. Jedną postawił człowiek, wznosząc tutaj mury obronne. To są ich pozostałości. A druga granica to, o czym wcześniej wspominałem. To jest właśnie góra. Mamy zbocze i tam się dalej nie dało nic wcisnąć. Jak stało, tak stoi. Oto jedna z bram miejskich zachowanych, bo większość bram i większość murów w XIX wieku zlikwidowano. To był de jure koniec ówczesnego Kronstadtu, bo tam zaczynała się dzielnica, która wygląda inaczej. Też historyczne miejsce, ale miejsce, w którym mogli się osiedlać Rumuni. Oni, mimo że stanowili większość w Siedmiogrodzie, nie mogli osiedlać się wewnątrz węgierskich i saskich miast. Więc żyli tam. Ta część nazywa się Skel. Musicie wiedzieć, że to nie są ulubione ujęcia Andrzejka, bo jest to ujęcie z cyklu Mały człowiek i wielka architektura. No ale nikt nie protestował, bo znaczenie tej budowli jest symboliczne i niezwykłe. Ja wiem, pokazywaliśmy wiele gotyckich świątyń, ale teraz wyobraźcie sobie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy na krańcach Transylwanii. Niedaleko stąd, tam koło zamku Bran, mamy już ową przełęcz, wrota karpackie i zaczyna się Walachia. Zupełnie inny kulturowo świat. Zatem owa późnogotycka świątynia z XIV wieku jest nie tylko najwspanialszą sakralną, średniowieczną budowlą w całej Rumunii, ale jedyną tego typu budowlą między Wiedniem a Stambułem. Na wschód od Wiednia najdalej wysunięta taka wyspa średniowiecznej, łacińskiej sztuki sakralnej. Popularnie mówiło się na to Czarny Kościół. W XVIII wieku pożar osmolił niezwykle ściany tej świątyni. Biserica Niagara, mówiąc po rumuńsku, Czarny Kościół, ale zostało to poddane renowacji i już mamy tylko fragmenty tego, jak to kiedyś wyglądało. No widzicie, ten czarny placuszek tutaj na jednym z kamieni. Kiedyś to było całe takie wspaniałe, a organy w środku, no w ogóle prawdziwa perełka, tak jak i całe miasto. Siedzimy przy rynku w Braszowie w lokalu o jakże wdzięcznej nazwie Dracula. A siedzimy razem z Krystianem Maczedońskim. Krystian odpowiada za promocję Braszowa. I to nie jest nasze pierwsze spotkanie. Krystian, the last our meeting in Brasov, it was... Long time ago, I think long time ago. 2012. 2012. 13 years ago. It's unbelievable. Yes, it was a long time ago, but in my mind it was It's just like yesterday. few seconds It's ago. like yes. Brasov is still very beautiful, but now, as I heard, there is much more options to visit Brasov easier, quicker. By our new airport, because 2012 Yeah. we didn't have the airport. The airport opened 2 years ago, and next year we will have a direct connection to Katowice. And it's amazing. You are coming back. We are so happy to have more tourists from Poland, because Poland is very important for us. Our countries are very
close together. That's very right. friendly. I was on the exhibition, on tourism exhibition in Plovdiv, in Krakow, in Warsaw, and we met friends there. And that's why we are very happy to get Polish people here to Brasov, because they are coming as tourists and they are living as friends. I'm always very happy to be here. As I heard, even without the new connections, the people from Poland are the third, if we are talking about the global tourism Yes. here. The first are coming from Israel, the second are coming from Germany, and the third are coming from Poland. And they are coming to visit the castles, the locations. Also this trip, they are coming by motorcycles to visit the greatest road in the world, Transfogaraska, Yes, Alpina. I drodzy Państwo, jeśli tu przyjedziecie, to możecie zwiedzać. And the Carpathian Mountains are connecting us. Of course. From the Middle Age until Of now. course, because we are all, now about my part of Poland, I'm from the south, Yeah. we are all Carpathians. Yes, and we also. And that's you why also. you are now a heart inside. But But also 13 years before, Dracula was here, and he remained the same young as now, as then. right, Yes? that's And right. now we have here special dish. I have the Count Dracula dish, and you have sarmale. this is the Count Dracula dish, Yeah, but it's because not very it's bloody. red. It's not very bloody dish. It's a little bit bloody dish. Drodzy Państwo, i Dracula beer. And we have also the Dracula beer in Drodzy the Państwo, Dracula restaurant. jak tu przyjedziecie, to będziecie mogli również tych cudów doświadczyć. Sarmale, gołąbki, Dracula dish, piwo Dracula, no rok. Na zdrowie. Now you have to invite Polish people in Romanian. You have to come. No, in Romanian. Yes. Trebuie să veniți să descoperiți specialitățile culinare din Transilvania și să vizitați castelul lui Dracula, Contele Vlad Țepeș. Mulțumesc, la revedere. Noroc. Noroc.